I'm gonna tell you right now, 'cause she's the one I'm thinking of. Hey, the only one I'm thinking of. Hey, she's everything I'm dreaming of. Hey, the one that I can live without. Witajcie moi drodzy. To, co w tej chwili trzymam w dłoniach, to jedna z 3 najnowszych herbat Natural Mojo. Herbat owocowych, sypanych i bogatych w superfoods. I ja dostałam te herbaty niedawno właśnie od marki do przetestowania i już mam swojego ulubieńca wśród nich i jest nim właśnie ta herbata, którą teraz piję, o nazwie Sunrise Energy i może sobie ją odłożę, żeby Wam teraz pokazać te herbaty. Także mam tutaj na myśli tę właśnie herbatę w żółtym opakowaniu, kompatybilnym z nazwą i jest to herbata, która, jak sama nazwa wskazuje, jest herbatą energizującą, która też poprawia nastrój. W jej składzie znajdziemy m.in. kawałki jabłka, skórki pomarańczy oraz eukaliptusa. I muszę Wam powiedzieć, że przepięknie ta herbata pachnie, ale jest tutaj też, co istotne, guarana. Dzięki czemu jest to idealna herbata do tego, żeby pić ją rano, tak jak ja to robię właśnie teraz, jako zamiennik kawy. Także jeśli szukacie zamiennika kawy, no to już macie takiego potencjalnego kandydata, polecam Wam. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe 2 herbaty, to jest tutaj jeszcze herbata nowa w kolorze różowym Daily Comfort do używania na co dzień. I tutaj w środku znajdziemy m.in. trawę cytrynową i lawendę. A trzecią nową herbatą jest herbata fioletowa o nazwie Sunset Chill, która to idealnie nadaje się do tego, żeby nas wyciszyć po pracy, porą wieczorową i w weekendy. I ona, słuchajcie, ma niesamowity zapach. Ogromne kawałki owoców. Tutaj w środku znajdziemy m.in. papaję, jest tutaj też hibiskus oraz haber. Także tak przedstawiają się te 3 herbaty, więc w sumie w asortymencie Natural Mojo jest ich teraz 6. Ale oprócz tych herbat otrzymałam jeszcze od marki inną nowość, a mianowicie kapsułki o nazwie Skin Beauty do przyjmowania 2 razy dziennie. Trzeba je popijać dużą ilością wody. I to są takie kapsułki, które wspomagają odnowę skóry w takim sensie, że pomagają jej wyglądać po prostu ładniej i zdrowiej, ponieważ te kapsułki są bogate w liczne minerały i witaminy. A wspominam Wam o tych produktach dlatego, że mam dla Was niesamowitą promocję. Promocję, której na moim kanale jeszcze nie było, a która polega na tym, że pierwszych 100 osób, które zdecydują się na zrobienie zakupów w Natural Mojo, otrzyma aż 50% rabatu na swoje zakupy, niezależnie od tego, co sobie kupicie i ile tych rzeczy będzie. I ta promocja będzie obowiązywać od dzisiaj do końca weekendu. Także gorąco zachęcam wszystkich tych z Was, którzy jeszcze nie znają tej marki, a zawsze byli ciekawi jej produktów, do tego, żeby z tej promocji sobie skorzystali, ponieważ moim zdaniem jest to niesamowita okazja do tego, żeby to właśnie zrobić. Jeśli chodzi o hasło, to brzmi ono Olfaktoria 50-30. 30 dlatego, że pozostałe osoby poza tą pierwszą setką otrzymają 30% rabatu na zakupy. Także gorąco zachęcam do korzystania i ja jak zwykle w opisie pod filmem zamieszczę Wam nazwy tych rzeczy, o których dzisiaj wspominałam. I też produktów Natural Mojo, które polecam, ponieważ jak wiecie, ja stosuję je regularnie od wielu miesięcy, także dość dobrze je znam. Przypominam też, że możecie sobie zamawiać takie herbaty osobno, w zestawach też ze szklankami, które bardzo lubię, już opowiadałam Wam o nich kiedyś. Także to tyle, jeśli chodzi o te promocje. A drugą rzeczą, o jakiej chciałabym Wam wspomnieć, są moje usta. To dlatego, że cały czas testuję sobie te nowe pomadki Semilaka i muszę Wam powiedzieć, że one są naprawdę dobre. Bardzo podobają mi się kolory, bardzo podobają mi się opakowania, takie proste, minimalistyczne. I dzisiaj testuję sobie kolor brudny róż o nazwie Indian Roses 0,97. Także od razu możecie sobie zobaczyć, jak wygląda na moich ustach. I zmieszałam go sobie tak z ciekawości w ramach testu też z moją ulubioną pomadką Toma Forda, tym nudziakiem. Podlinkuję Wam oczywiście oba produkty pod spodem. I muszę wspomnieć jeszcze o zapachu, którego dzisiaj użyłam, a którym jest moja ukochana cesarzowa. I w ramach ciekawostki powiem Wam jeszcze, że kilka dni temu jechałam taksówką i w pewnym momencie taksówkarz pyta się mnie: przepraszam bardzo, czy to Pani tak pięknie pachnie? Ja mówię:
No pewnie tak, bo tylko ja tutaj jestem oprócz pana i muszę wam powiedzieć, że to była kolejna osoba z bardzo wielu, które regularnie zwracają uwagę na ten zapach. Wiem, że bardzo dużo osób też kupiło go z mojego polecenia, także cały czas go wam polecam. To jest idealny zapach na wiosnę, a okazało się też, że ten taksówkarz interesuje się perfumami, jak i jego żona, także poprosił mnie o to, żebym mu pokazała zdjęcie tych perfum, ponieważ powiedział, że kupi je swojej żonie w prezencie, także zachęcam was cały czas do testów. A tymczasem muszę wam wspomnieć, bo jeszcze tego nie robiłam, że jest dzisiaj bardzo ładna, słoneczna pogoda, co mnie niesamowicie cieszy, dlatego że umówiłam się dzisiaj na kilka spotkań, z których pierwsze odbędzie się już niebawem. Znajduję się właśnie w biurze sklepu internetowego Gemlord, który to zajmuje się sprzedażą luksusowej biżuterii z pereł. Obok mnie siedzi właściciel i założyciel tego sklepu, czyli pan Piotr Denejko. Dzień dobry. I muszę wam powiedzieć, że może tak, zanim opowiemy coś o panu i pana pasji, no to ja chciałabym wam powiedzieć, jak w ogóle się tutaj znalazłam, ponieważ to jest dłuższa historia. Otóż jakiś czas temu na Instagramie Gemlord zaczął mnie obserwować i lajkować moje zdjęcia. No i wiecie jak to jest, jak ktoś wam lajkuje zdjęcia, no to jesteście ciekawi, zwłaszcza, że jakieś firmy nie znacie. Ja sobie kliknęłam i sprawdziłam i w ten sposób się dowiedziałam o istnieniu sklepu Gemlord. I ja, jak to ja, weszłam sobie na stronę internetową tego sklepu i zaczęłam przeglądać sobie perły, zwłaszcza, że jak wiecie, ja bardzo lubię perły. I te perły mi się bardzo spodobały. I tam też znalazłam blog pisany właśnie przez pana, jak się później okazało, specjalistę w dziedzinie pereł. I ten blog stanowi prawdziwe kompendium wiedzy na temat pereł i byłam naprawdę pod wrażeniem. I wtedy pamiętam też, że wspomniałam Januszowi o tym, że bardzo mi się perły, które są w tym sklepie, podobają. I Janusz, słuchajcie, sprezentował mi właśnie niedawno z okazji urodzin kolczyki z perłami, które kupił właśnie w tym sklepie. Jak tylko te kolczyki otrzymałam, to stwierdziłam, że muszę porozmawiać z właścicielem tego sklepu, ponieważ ten temat pereł jest taki interesujący i taki niszowy, że postanowiłam go wam przybliżyć. Także może teraz poproszę pana Piotra o to, żeby powiedział kilka słów na swój temat i na temat pereł. Tak, rzeczywiście nasz sklep jest fantastycznym kompendium wiedzy o perłach. Bierze się to stąd, że perły są moją pasją. Jest to moja wielka życiowa pasja, która tak zupełnie przypadkowo pojawiła się 10 lat temu. Od tego czasu zgłębiam tę wiedzę, która kiedyś była dla mnie tajemną, dzisiaj jest moją specjalizacją. A nigdzie Państwo nie znajdą tyle ciekawych informacji, co w naszym sklepie. No i przede wszystkim perły. Perły, które są zdecydowanie najpiękniejsze, to wszyscy przyznają. Mamy czasami problem z doborem pereł, jeśli ktoś przyniesie do nas perły kupione gdzie indziej i będzie chciał coś dopasować. Z tym jest zawsze problem. Mamy tylko perły najlepsze. A proszę mi powiedzieć, jak te perły wypadają na tle na przykład biżuterii, którą możemy kupić w takich znanych biżuteryjnych markach w Polsce? Dobre perły są bardzo rzadkie, więc u nas nie znajdą Państwo takiej masówki. U nas są perły, które są owocem naprawdę bardzo, bardzo długich poszukiwań. Te perły są, słuchajcie, naprawdę różnią się, bo ja muszę wam powiedzieć, że spędziłam tutaj, ile tutaj już jestem? Już chyba za 2 godziny. 2 godziny ponad i pan Piotr cały czas mówi o perłach, także wyobraźcie sobie, jak dużą trzeba mieć wiedzę na temat pereł, to raz. I 2, jak dużą pasję, żeby przez tyle czasu opowiadać o perłach. Ja tutaj się czułam... liznęliśmy temat. Tak, dokładnie. I ja się tutaj czułam, słuchajcie, jak wtedy, kiedy ja mówię o perfumach, albo kiedyś jak prowadziłam warsztaty o perfumach, także można o tym mówić w nieskończoność, a i tak cały czas ma się wrażenie, że nic się nie wie, albo że
wielu rzeczy się nie wie, im bardziej Że się jest zgłębia jeszcze. dany temat. Także tutaj znaleźliśmy z panem Piotrem wspólny język. Okazało się, że pan Piotr też jest perfekcjonistą. Także bardzo dobrze się tutaj, słuchajcie, dogadujemy. A że ten temat mnie zainteresował i też mam nadzieję, że was zainteresuje, postanowiłam też jakby zapytać pana Piotra o kilka rzeczy związanych z perłami i myślę, że moglibyśmy zacząć od tego, jak w ogóle perła powstaje, bo myślę, że wiele osób nie ma świadomości ani wiedzy na temat tego, jak to się dzieje. No właśnie, rzeczywiście funkcjonuje taki mit, który jest tylko i wyłącznie mitem, że perła powstaje wtedy, kiedy do organizmu małża perłorodnego dostanie się ziarenko piasku. Tak naprawdę perła nie może powstać w ten sposób. Małż bardzo dobrze radzi sobie z wydalaniem ziaren piasku. Jeśli Państwo pogooglują dobrze, to znajdą Państwo taki film, w którym przeprowadzono eksperyment, gdzie małża napchano piaskiem, tak że nie mógł zamknąć muszli i bez problemu sobie radzi z wydalaniem tego piasku. W rzeczywistości perła jest odruchem obronnym organizmu na coś, co się dzieje niedobrego. Na przykład na atak pasożyta, który przegryzie się przez muszlę i dostanie do wnętrza ciała. Małż próbuje go zamknąć, wydzielając naokoło niego masę perłową. Rozmawialiśmy tu też z panem Piotrem na temat różnych mitów dotyczących pereł. Pan Piotr mi pokazał też, jak mniej więcej odróżnić prawdziwe perły od tych... Imitacji, od nie sztucznych. imitacji? Aha, no to może od razu wyjaśnimy. Nie ma czegoś takiego jak sztuczna perła, to też jest takie słownictwo, które funkcjonuje, nieprawidłowe słownictwo, którym się posługujemy. Powinniśmy mówić o imitacji. Jeżeli używamy słowa perła, to mamy na myśli twór, który powstaje we wnętrzu organizmu perłorodnego. Natomiast nic, co nie jest takim tworem, nie powinno być nazywane perłą. Mówimy więc o imitacjach pereł. Także już poznając to pojęcie imitacji, stwierdziłam, że koniecznie muszę panu Piotrowi pokazać mój nowy nabytek, czyli broszkę z perłami. Z imitacjami. Z imitacjami. Chanel, którą pokazywałam wam w filmie z Holem z Aten i poprosiłam pana Piotra o to, żeby skomentował tutaj jakość wspaniałą tych, słuchajcie, imitacji, a przede wszystkim, żeby powiedział, po czym poznać, że to imitacja, bo pan Piotr od razu poznał, że to nie są perły. Znaczy ktoś, kto ma do czynienia dużo z perłami, prawdziwy koneser pereł zauważa pewne cechy od razu. Państwo nie zauważą, zazwyczaj to trzeba mieć wyrobione oko, żeby widzieć coś takiego. Przede wszystkim wszystkie z tych kuleczek, które są tutaj, są identyczne. Tak? To jest coś, co powinno zawsze budzić podejrzenie, ponieważ perła jest tworem żywego organizmu, ona nigdy nie jest idealna. Tak? Ona ma jakieś niedoskonałości, a poza tym nie ma dwóch pereł takich samych. Perły są dobierane, żeby jedna była podobna do drugiej, natomiast nie są idealne, nie są takie same. A tutaj mamy tak jakby skopiowane wszystkie te perełki. One mają, słuchajcie, wszystkie ten sam kształt, ten sam kolor, ten sam połysk, także po tym chociażby można stwierdzić, prawda? No i jedna taka cecha doskonałych pereł, bo one wyglądałyby może na dobre perły, jedna cecha, która od razu odróżnia perły od imitacji, to jest orient. Tu brak tego orientu zupełnie. One są takie jednolite. Nie ma Ale nie wyjaśniliśmy, tej czym jest gry orient. świateł. Jest gra świateł, która powstaje na powierzchni pereł, dzięki której widzimy na powierzchni perły, dobrej perły, takiej naprawdę doskonałej perły, kilka różnych barw, na przykład róż i błękit, bądź też zieleń. Taką tęczę. Taką tak naprawdę. tęczę. Mhm. I jeszcze mamy ze sobą, słuchajcie, prezent, który dostałam kiedyś pracując w Perfumerii Douglas, też go przyniosłam, to są perły. Domyślałam się, że to są imitacje. Również. Dokładnie. I pan mnie tutaj nie wyprowadził z błędu, ponieważ okazało się, że rzeczywiście są to imitacje, ale ja już teraz wiem dlaczego, bo rzeczywiście jest tak, że one są idealne, idealnie okrągłe, mają ten sam kształt. Nie mają też tego, o czym pan wspominał Orientu. przed chwilą, czyli tej tęczy. Także to są takie dwa. To oczywiście nie są czynniki, które pozwalają powiedzieć jednoznacznie, że to są imitacje, a nie perły. Żeby stwierdzić jednoznacznie, czy jest to imitacja, czy jest to perła, należy taki przedmiot obejrzeć pod lupą. I tu niestety nie potrafię Państwu podać jednej łatwej metody na rozstrzygnięcie. Mogę tylko powiedzieć, kiedy należy podejrzewać, że to może być imitacja. Dokładnie, ja tak samo mam, słuchajcie, i teraz muszę ten temat poruszyć, a panu przerwać. Ja tak samo mam, słuchajcie, z torbami i rzeczami Louis Vuitton, bo piszecie
piszecie do mnie ciągle i żebym wam pomogła na podstawie zdjęć ocenić, co jest podróbką, a co jest prawdziwym produktem. No, podobnie jak się okazuje tutaj z perłami, jest tak, że niestety najlepiej trzeba oglądać coś na żywo, a w przypadku pereł jest jeszcze gorzej, bo pod mikroskopem często, tak? Bez mikroskopu. Przynajmniej pod lupą, przynajmniej pod lupą. Uczulę też Państwa na jedną taką historię, o której niektórzy opowiadają, że należy perły pocierać o zęby i wtedy wyczuwamy, czy jest to perła, czy jest to imitacja. Po pierwsze jest to niehigieniczne, po drugie ta metoda podobno nie zawsze się sprawdza. Także odradzamy. Rzeczoznawcy nie używają takiej metody. A Pan jest rzeczoznawcą i jest Pan jeszcze wpisany na listę Mam rekomendacje, tylko nie jestem wpisany na listę, nie wykonywałem tego zawodu. Za dużo się dzieje w moim życiu, żebym jeszcze zajmował się... Tak, słuchajcie, Pan tutaj naprawdę jest zaabsorbowany tak tymi perłami. Muszę Wam powiedzieć, że tu dookoła jest dużo książek. Jest też dużo rekwizytów, Pan Piotr mi już wcześniej pokazał. Nie wiem nic na temat pereł, to znaczy nie wiedziałam, zanim tutaj przyszłam, ale teraz już trochę wiem. A bardzo lubię perły, bardzo lubię biżuterię, także mnie osobiście ten temat interesuje. Ciekawi mnie, czy Was też ten temat interesuje. Jeśli tak, to dajcie mi proszę znać, ponieważ jeśli okaże się, że interesuje Was ten temat bardzo, no to... Możemy rozmawiać godzinami. Tak, że może tutaj wrócę i będziemy poruszać też inne tematy dotyczące właśnie pereł. Także bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję i również. Mam nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia. I would say we were good together. I would say we had fun, but our trails will never run forever. Something else is on your mind. Zobaczcie, kto tutaj stoi przede mną i nagrywa. Siedzimy sobie z Andziaks na lunchu. Tak, umówiliśmy się na lunch i obie spóźniłyśmy się ile? 40 minut. 40 minut, ale na szczęście obie, słuchajcie, także to jest okej, ale przed chwilą mnie tak Dorota wystraszyła. Stałam sobie, nagrywałam sobie, o zobaczcie, kupiłam Dorocie Moeta. Z tyłu przychodzi Dorota, także nie... Tak, Andzia zaczęła tak piszczeć, słuchajcie. Ja się strasznie boję takich, w ogóle jestem płochliwa na maksa, także... Pokażę Wam właśnie tego szampana, bo już pokazałyśmy go we vlogu. Spóźnionego urodzinowego, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby go razem wypić. No, chciałam jeszcze jechać po kwiaty, ale już stwierdziłam, że nie będę przeginać, bo się pół godziny kolejne spóźnię. Daj spokój, innym razem. Natomiast bardzo dawno się nie widziałyśmy, więc myślę, że... Właśnie kiedy... Nie, z Anielą się widziałyśmy na obiedzie. To wtedy ostatni raz. To wtedy ostatni raz, a później, no chyba tak, jakoś tak. Także koniecznie musimy tutaj nadrobić. Ja jestem znana z tego, że odmawiam spotkania, to nieładnie, ale... Tak, słuchajcie, a Andzia regularnie odmawia spotkania, nawet w ostatniej chwili, także... Nieładnie. Nieładnie bardzo. Ale dzisiaj się udało, w razie czego miałam też plan B przyszykowany. Tak. Ale teraz zajmiemy się może tutaj nadrabianiem i też porozmawiamy sobie trochę, bo mam mnóstwo tematów do obgadania z Tobą. To prawda, także zapraszam Was na taki krótki czas z nami. Tak wygląda, proszę Państwa, praca youtuberek, czyli Andziaks robi przebitki, a ja nagrywam Andziaks, jak robi przebitki. Pierwsze jedzonko w ogóle nam przyszło, to jest sałatka Cezar. Fajnie podana, co? Wygląda na dobrą, ale tutaj jest dobre jedzenie. A twoje to wygląda jak zupa dyniowa, krem z dyni, ty masz chyba z mango. Tak, także będziemy sobie tutaj jeść, ale oczywiście będzie to już zimne, jak zaczniemy się za to zabierać. Tak, bo jeszcze, słuchajcie, buzie nam się nie zamykają, tyle mamy tematów do rozmowy. Widziałyśmy. I would say we were good together. I would say we had fun. Przechadzamy się właśnie z Martą ulicą Vauxhall, dlatego że umówiłyśmy się dzisiaj na wspólne zwiedzanie miasta, a tak naprawdę to mamy do zrealizowania pewien projekt, nazwijmy go Secret Project. I bardzo chciałam, żeby Marta pomogła mi w tym projekcie, ponieważ nie byłabym sobie w stanie sama z tym poradzić. Ja od dłuższego czasu nie ogarniam różnych rzeczy i potrzebuję różnych osób do pomocy i bardzo się cieszę, że Marta się zgodziła, ponieważ moim zdaniem idealnie się do tego nadaje. I Marta zaproponowała mi kilka miejsc do odwiedzenia.
Tak, i idziemy je właśnie zobaczyć, czy na pewno wpisują się w wymagający gust Doroty. Tak, ale mam nadzieję, że Marta, ty znasz mój gust, także myślę, że tutaj wszystko pójdzie nam z płatka, że tak powiem. Także pójdziemy sobie teraz zwiedzać te miejsca i odezwę się do was jeszcze później. Got the look on your face. It's too hard to explain, but the worst is the pain when you pronounce my name. Siedzimy sobie właśnie z Martą w kawiarni na Nowym Świecie. Zrobiło się trochę chłodniej, ale i tak jest naprawdę piękna pogoda dzisiaj. Zgodzisz się ze mną? Tak. Zwiedziłyśmy już kilka lokali. Co myślisz? Jestem podekscytowana, bo wszystko poszło zgodnie z planem. Oglądałyśmy piękne miejsca, więc mam nadzieję, że projekt będzie już szedł tylko z górki. Także ja też zakochałam się, zwłaszcza słuchajcie, w jednym miejscu. I no nie mogę się doczekać, kiedy poznamy szczegóły, my dowiemy się czegoś więcej. No i wtedy może wy też dowiecie się czegoś więcej. W każdym razie ja cały czas Marcie bardzo dziękuję za pomoc. Zamówiłyśmy sobie tutaj coś do picia. Zgadza się. Także cały czas omawiamy ten nasz secret project. Tak. Musiałyśmy podsumować dzień spotkań, bardzo owocny. No i opracować oczywiście plan na dalsze kroki. Także czekajcie na newsy, one się pojawią już niebawem, a tymczasem gorąco się z wami żegnam. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.